Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Marcinek. Jest to ciasto miodowe. Na ciasto będziemy potrzebować 4 szklanki mąki, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 25 deko masła, pół szklanki cukru, pół szklanki miodu, 1,5 łyżeczki sody i 3 jajka. Masło ścieramy do mąki. Mąkę i tarkę oprószamy, masło i tarkę oprószamy mąką. I będzie to ciasto, które będziemy piekli i dzielili na kawałki, ponieważ ciasto składa się z 4 warstw. Ja mam masło z lodówki i dlatego, że lepiej się ściera. Tak. Masło już mam prawie starte. Łączę składniki i zarabiamy. Będę piekła w dużej formie i później podzielę na części. Tak, i teraz łączymy składniki. Dodaję miód. Miód płynny. Jeżeli nie mamy takiego, należy podgrzać i będzie miód płynny. I należy wszystkie składniki dokładnie połączyć. I tutaj to też zależy od wielkości jajek. Ja mam duże jajka. Gdyby się okazało, że jest problem, to należy dołożyć łyżkę kwaśnej śmietany albo zwiększyć jedno mniejsze jajko. Bo jajka są różnej wielkości. Ja mam jajka ekologiczne, ale mogą być jakie w domu mamy. I teraz należy ciasto zarobić. Możemy to też zrobić w robocie. Wszystkie składniki przekładamy do robota, uruchamiamy i mamy ciasto gotowe. Ale ja robię to ręcznie, zarabiam. Wymaga to troszeczkę siły, ale ciasto jest bardzo smaczne, idealne na drugi dzień. Możemy sobie przygotować, a później na drugi dzień mamy fantastyczne ciasto. Tak. Składniki już mam prawie połączone. Tak wygląda ciasto miodowe. I teraz staramy się, żeby składniki były dobrze wyrobione. I teraz należy ciasto rozwałkować na blaszkę 38. Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Trzeba
ciasto rozwałkować. Cieniutko rozwałkujemy. Mam troszkę brudne ręce. I rozwałkujemy ciasto. Ja sobie umyję ręce. Ciasto już mam cieniutko rozwałkowane i teraz kroimy na pół. Starajmy się równo ukroić i również okroimy brzegi. I w takiej formie ciasto będziemy piekli z tymi odkrojonymi brzegami, ponieważ te brzegi nam się przydadzą na wierzch. I tak przygotowane ciasto będziemy piekli około 25 minut. Zależy od piecyka. 20-25 minut w 170 stopniach. Ciasto i z drugim ciastem, z drugą częścią ciasta zrobię tak samo. Ciasto wędruje do piekarnika. Pierwsze ciasto już mamy upieczone. Podzieliłam na 2 kawałki. Brzegi później pokruszymy. Teraz zrobię to z drugą częścią ciasta w ten sam sposób. Ciasto już mamy pięknie wypieczone, a te brzegi, tak jak wspominałam, damy do malaksera i rozdrobnię. A tutaj na krem będę potrzebować 800 ml śmietany kwaśnej 18% i szklankę cukru pudru i te składniki tylko razem połączymy. Śmietanę już mamy połączoną z cukrem i teraz polewamy ciasto. Musimy mieć zabezpieczenie. Ja sobie zabezpieczyłam papierem, ponieważ ta śmietana jest dosyć płynna, ale dzięki temu nasze ciasto będzie bardzo wilgotne. Jeżeli mamy taką foremkę, to dobrze by było upiec ciasto w takiej foremce i wtedy nie musimy zabezpieczać ciasta przed wypłynięciem śmietany. Ponieważ ja nie mam takiej foremki, to sobie zabezpieczyłam papierem. I polewamy nasze ciasto. Ciasto, tak jak już wspominałam, jest idealne na drugi dzień. Świetnie smakuje. Fantastyczne ciasto. Tu już mamy i na ostatni i polewamy całość. I posypujemy zmielonymi okruchami. I mamy ciasto Marcinek gotowe. Dajemy do lodówki do schłodzenia. Idealne na drugi dzień. I tak wygląda nasza posypka, która była zrobiona z ciasta. I ciasto Marcinek dajemy do schłodzenia.
I tak oto wygląda ciasto Marcinek. Ciasto było całą noc w lodówce. Tak wygląda przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto Marcinek. Tak wygląda w przekroju.